Kim jestem? Jestem człowiekiem, który stara się spełniać swoje marzenia i tak naprawdę nie tylko mówi o tym i myśli, tylko po prostu to robi. Staram się żyć pełnią życia, po prostu być szczęśliwym, to wszystko. Dążyć do tego, żeby się spełniać swoje marzenia, swoje cele. Niekoniecznie jakieś tam wielkie, ale też malutkie. Czyli kitesurferem, który pływa nie tylko w lewo, w prawo, ale też robi większe projekty, na przykład crossy przez morza. Przepłynąłem już 3, Bałtyk, Adriatyk i Morze Aralskie. No niestety jednego się nie udało, ale w przyszłości być może spełnię to marzenie swoje. Stwierdziłem, że ta przyszłość moja taka jest zbyt przewidywalna, jak u większości ludzi, którzy mnie otaczali w tamtym czasie. Po prostu dążyli do jakiegoś statusu najczęściej majątkowego, ale tak naprawdę nie wiązało się to tak prawdziwym życiem. I w momencie, kiedy to zauważyłem, stwierdziłem, że chyba nie chciałbym tak żyć. Praktycznie poszukałem czegoś nowego. No a jeszcze taki delikatny taki bodziec to kiedy pracowałem w dużej firmie, stwierdziłem, kiedy moi przełożeni mieli mniej wiedzy ode mnie, a mówili mi, co mam robić, tak więc chyba to był ten ostatnia kropla, która przelała szale goryczy i postanowiłem po prostu wyjechać pod namiot na Rodos i zacząć pływać na kajcie. I pod tym namiotem żyłem tam 2 miesiące i byłem bardzo szczęśliwy. To chyba Morze Czerwone. Wiatr za 30 km przed brzegiem Arabii Saudyjskiej po prostu zgasł. Może nawet nie to, co się wydarzyło na nim, ale po nim. Chodzi o jakieś historie związane z opiniami, z ludźmi ze środowiska i tak dalej. Nie wszyscy pochwalali to, co robię i chyba za bardzo się tym przejąłem. No i tak musiałem dochodzić do siebie troszeczkę i dodało mi sił potem już naprawdę tak troszeczkę się przekręciłem psychicznie i dało mi to kopa. No, czyli taka porażka na początku, a potem sukces. A sukces. Sukces, że po tylu latach jeszcze dalej realizuję swoje cele. Mój pierwszy cross, taki challenge, wydarzył się w 2011. To był cross przez Bałtyk na kajcie. No a mamy 2019, 3 miesiące temu wróciłem z Kazachstanu, gdzie robiłem cross przez Morze Aralskie, tak więc przez te 8 lat robię to, co lubię i kocham i mogę jakoś sobie pogodzić wszystkie inne rzeczy. Zdrowie dopisuje, tak więc to chyba największy sukces. Kryzys pojawia się tak naprawdę przy przygotowaniach do projektów, kiedy coś idzie nie tak, jest dużo rzeczy, które trzeba ogarnąć, nie zawsze jest to, że tak powiem, łatwa sprawa. Coś się wali, coś się sypie, no i pozostaje pytanie tak naprawdę w pewnym momencie, czy warto? Czy warto? Dla kogo to się robi? Czy to jest istotne dla kogokolwiek? Świat jest teraz tak ułożony, że naprawdę aktorka zmienia, nie wiem, kolor włosów i ciach, jest news, tak? Potem ktoś tam odpoczywa gdzieś na wakacjach, wrzuci zdjęcie z wakacji, news jest. Takie niszowe rzeczy tak naprawdę mogą nikogo nie interesować, ale potem dochodzi się do wniosku, że dlaczego się to robi i dla kogo się to robi. No i przezwycięża się ten kryzys, dalej się drąży, dalej się zbiera
finanse, dalej się załatwia sprawy, ekipę, no i ruszamy. Motto? Alleluja i do przodu? Tak, motto cały czas brzmi to tak, że podobno są jakieś granice. Tak naprawdę te granice są w ludzkich głowach, a ja żadnych nie widziałem. Przy moim stylu życia i tak zmieniających się, że tak powiem, planach, historiach różnych i marzeniach, ciężko mi stwierdzić tak naprawdę, ale mogę powiedzieć, z kim chciałbym być za 10 lat. Chciałbym być za 10 lat gdziekolwiek, ale żeby otaczali mnie naprawdę ludzie, którzy są sobie życzliwi, przyjaciele, w jakimś fajnym miejscu i chciałbym się cieszyć dobrym zdrowiem. Jest to projekt pionierski tak naprawdę, zrobiony, wymyślony przeze mnie. Projekt, który zakłada przepłynięcie 4-5 mórz na kitesurfingu. Przepłynięcie przez te morza odbywa się z jednego brzegu do drugiego. Z reguły jest to odległość około 200 km. I zaznaczam, że jest to rejs samotny i bez asekuracji, czyli bez łodzi asekuracyjnej. Tylko z asekuracją GPS-ową i SAR-satowską, czyli przez satelitę. Mamy 2 chyba ludzi na świecie, którzy pływają takie odległości przez morza. No z tym, że jestem jedynym człowiekiem, który pływa bez asekuracji tak naprawdę, bo reszta zawodników korzysta z dość poważnych asekuracji łodzi, na którym są fotoreporterzy, jakieś kręcone filmy są i tak dalej. Wiadomo, jest to raczej event niż challenge. No ale to w tym akurat u mnie nie o to chodzi. To tak jakby zdobywać Mount Everest za pomocą helikoptera, gdzie można w każdym momencie po prostu się ewakuować z tego miejsca bez żadnych jak gdyby większych sytuacji takich, że na przykład ma się ten kryzys na morzu, na przykład po 100 km, kiedy się płynie przez fale 3-4 metrowe, gdzie nie widać brzegu z żadnej strony. I tu jest ten czynnik taki dochodzi dość mocno psychologiczny, że trzeba naprawdę być mocnym psychicznie, żeby płynąć. Mój następny cel jest już w przygotowaniu, ale nie mogę go zdradzić na razie. Mam już plan, chciałbym go zrealizować pod koniec tego roku. Pełne przygotowania rozpoczną się w sezonie. Czy czuję się hero? No nie czuję się hero. Dlaczego? Dlatego, że no, bohaterów jest dość dużo. Ogólnie na każdym kroku można spotkać kogoś, kogo można podziwiać i można mieć o kimś takie zdanie, nawet jeśli, nie wiem, walczy z chorobą, z biedą, pomaga ludziom innym, idzie naprzeciw przeciwnościom losu, to jest bohater. Ja się czuję człowiekiem, który się spełnia, przekazuje. Lubię przekazywać swoją wiedzę młodszemu pokoleniu, choć niekoniecznie młodszemu, starszych kursantów również mam. Ludziom, którzy chcą mieć jakąś pasję i tą pasję jak gdyby dotykają. Ja tą pasją zarażam albo staram się zarazić i potem miło jest po prostu z kimś takim obcować. Czasami moi kursanci pływają ze mną, czy wyjeżdżamy, umawiamy się w jakichś miejscach i wspólnie cieszymy się tą pasją i to jest fajne.